Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, z miłości oddałem się za was na krzyżu, aby was odkupić od grzechu. Jesteście moim ludem, który powierzyłem mojej matce, którą powinniście kochać. Moje dzieci straciły zdrowy rozsądek, oddając się nieustannemu popełnianiu grzechów, którymi poważnie obrażają moje serce, wykorzystując dar słowa, aby odrzucić mnie i przyjąć nakazy zła jako instrukcję życia. Pozostają zaślepieni, duchowo ślepi prowadzący ślepych, zmierzający w ten sposób ku przepaści. Żyjecie w czasie intensywnym, decydującym i kluczowym dla ludzkości, czasie, jakiego nie doświadczyli ludzie w historii ludzkości. Znajdujecie się w punkcie, w którym jedni mówią, że mnie znają, a jednak nie wypełniają moich przykazań. Inni mówią, że mnie znają, ale żyją wystawiając swoich braci i siostry na śmierć mieczem słowa. Inni mówią, że mnie znają, nie znając mojego słowa w Piśmie Świętym. Inni mówią, że mnie znają, ale przyjmują mnie w grzechu śmiertelnym, nieustannie krzyżując mnie przez przyjmowanie mnie w takim stanie. Tak wielu nieustannie mnie krzyżuje. Tak wielu bezcześci moje ciało i krew. Tak wielu w moim kościele rani mnie głęboko przez przynależność do różnych złych organizacji. Jestem krzyżowany przez dużą część ludzkości bez żadnych skrupułów. Ostrzegałem o tym i stało się to rzeczywistością. Zostaję pozbawiony tego, co moje, aby przekazać to synowi zatracenia. Oni nacierają na moje mistyczne ciało, depczą je, narzucają się, ustanawiają wielkie herezje i świętokradztwa w biały dzień, bez ukrywania się pod osłoną nocy, jak to zwykli czynić, ci, którzy nazywając się moimi sługami, już wyszli ze swoich kryjówek, ujawniając swój ciężki grzech, który był ukryty. Mój ludu, moja wola jest taka, aby mój lud wykonywał moją wolę, nie przyjmując fałszywych doktryn ani fałszywych wytycznych, za pomocą których zdradza się moją wolę i zniekształca moje słowo. Jest to czas, w którym Syn Zatracenia działa poprzez swoje sługi, aby nie być zauważonym. On wie, że ludzkość zbliża się do ostrzeżenia i kusi was, aby spowodować, że zapomnicie o mnie. Mój lud musi być ostrożny, sępy, które krążyły, teraz atakują, aby was zranić, podzielić lub zabić. Nie zaniedbujcie modlitwy osobistej ani praktyki cielesnych i duchowych dzieł miłosierdzia, bez których modlitwa jest niepełna. Mój lud, podobnie jak w przeszłości, nadal błądzi, nie znajdując drogi. Ludzkość, którą kocham, wycofała się z mojej ochrony. Pomyliła wolną wolę z nadużyciem mojego miłosierdzia. Czekam na wszystkich z cierpliwością, nie pomijając nikogo, wszyscy jesteście moimi dziećmi. Mój lud nie jest tworzony przez nielicznych, ale przez wszystkich, bez dyskryminacji. Przyjmijcie moje natarczywe wezwania do jedności tych, którzy są moimi. Wróg rośnie w miarę jak człowiek zwiększa niegodziwość, wróg staje się bezlitosny wobec mojego ludu. W każdej chwili zaszczepia on większe bazowe instynkty w tych, którzy mną gardzą, ponieważ są dla niego żyzną ziemią, do tego stopnia, że wywołują zdumienie u swoich bliźnich. Ziemia, kolebka człowieka, nie toleruje tego, który ją niszczy i najeżdża, i szydzi z jej Stwórcy. Masy, zadowolone i zanurzone w innowacjach i modernizmach, pozwoliły pozbawić się panowania nad prawdą i moralnością, nie są już nimi zainteresowane. W tych chwilach nie mogę mówić wam o nieświadomych czynach,
ponieważ człowiek jest świadomy swojego zachowania. Wzywam was do zmiany waszego stanu duchowego, waszego błędnego sumienia, do ponownego przyjęcia serca z ciała i pozostawienia za sobą serca z kamienia, ponieważ w przeciwnym razie nie rozpoznacie mojego głosu, bez względu na to, jak blisko was będę. Działajcie, moje dzieci. Moje słowo musi być poznane przez wszystkie moje dzieci teraz, nie tracąc czasu. Wilki zdjęły swoje owcze szaty i atakują bez żadnego przebrania, jest tylko kilku, którzy jeszcze pozostają przebrani za baranki, będąc jednocześnie wilkami. Ci będą poważnie cierpieć w czasie ostrzeżenia. Syn zatracenia sprawuje władzę na ziemi poprzez swoją elitę, czekając na pojawienie się przed moim ludem, nawet jeśli mój lud tego nie chce. On wtargnie do umysłów wszystkich poprzez swoją globalną prezentację w tym samym czasie na całej ziemi. Moje dzieci, choroby trwają, głód przyjdzie wcześniej niż myślicie, redukcja populacji świata rozpoczęła się wraz z obecnymi chorobami, i będą kontynuować ten demoniczny plan. Musicie się teraz nawrócić, zanim kolejne wydarzenie nadejdzie bez decyzji moich dzieci o dokonaniu prawdziwych zmian. Nie możecie dalej być tymi samymi ludźmi, którzy chodzą ubrani w łachmany. Powierzcie się mi z miłości, przestańcie postrzegać siebie jako wolnych od błędów, kiedy nieustannie je emanujecie. Przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się. Fałszywi prorocy wzywają was do życia w świecie, bez zmiany, bez nawrócenia, bez zwrócenia się ku mojej woli, bez pozostawienia grzechu. Biada tym, którzy za nimi idą, i biada temu, kto prowadzi mój lud na manowce zasłaniając mu oczy, aby nie rozpoznał znaków czasu. Nie żyjecie w innej chwili, ale w chwili chwil. Moje dzieci nie są mi posłuszne, kontynuują swoje zamieszanie i otrzymają owoce nieposłuszeństwa wobec mojego domu. Błogosławcie pokarm, który wkładacie do ust. Skażenie owoców ziemi jest szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Mój ludu, zwróćcie uwagę. Niebezpieczeństwo się czai, nie traćcie czasu. Spieszcie się. Nawrócenie jest pilne, jest niezbędne, abyście byli uważni na wydarzenia w moim kościele. Nie bójcie się, mój ludu, bądźcie wierni mojemu domowi i mojej matce. Nie lękajcie się, moje serce słyszy bicie tych, którzy są moi i idzie szybko, aby im pomóc. Nie rozpaczajcie, zawsze żyliście w czasie, który nie jest czasem i nadal jest mój. Człowiek postawił granice, aby kierować sobą w swoim przejściu przez ziemię. Zbliżam się z moją mocą i majestatem, zbliżam się z miłości do mojego ludu, aby odzyskać go jako mój. Nie z milczeniem, ale z moją mocą, z moją chwałą i majestatem, jak król, który po wypędzeniu ze swojego królestwa powraca z mocą i sprawia, że wszyscy go słyszą. Umiłowani moi, wydarzenia wskazują na pilność wobec człowieka, który zaprzecza sobie zbawienia. O ludzkości, jakże będziecie żałować, że odrzuciliście moje wezwania. Moi wierni, z cierpliwością przychodzę po mój lud. Moje błogosławieństwo jest dla wszystkich, którzy przyjmą ten apel z szacunkiem i uwagą. Kocham was, Jezus.